Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ja. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Słuchajcie, Terry doskonale mówi po angielsku. Nie, po polsku uczy się dopiero. Proszę tłumaczyć. Terry knows exactly how to say words in Polish, yeah? Or speaks perfect Polish. No, ja. Tak. Is it perfect? Chciałbym Wam przedstawić jednego z najbardziej utytułowanych astronautów na świecie, Terry'ego Virsta, który w kosmosie był 213 dni, który był w 2 misjach na promie Endeavour w 2010 roku, na jednej z ostatnich misji promów kosmicznych, a także przez prawie 200 dni był dowódcą Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zarządzał największym laboratorium kosmicznym, które kiedykolwiek człowiek zbudował. Ma ogromne doświadczenie, latał na myśliwcach, pił kawę w kosmosie, pierwszą zaparzoną przez astronautkę, która była w jego teamie, Samantę Cristoforetti. I też jest osobą, która zrobiła najwięcej zdjęć w kosmosie. Jak w telewizji, w gazetach widzicie zdjęcia zrobione z kosmosu, to jest duże prawdopodobieństwo, że to są zdjęcia właśnie Terry'ego. Terry przyleciał do Polski na moje zaproszenie jako szefa kanału TVP Nauka, ale także Fundacji Nicolaus Copernicus, która ma tutaj swoją siedzibę. Byliśmy przez ostatnie 2 dni we Fromborku, w miejscu, gdzie jest pochowany Mikołaj Kopernik. Dzisiaj Terry w drodze już do centralnej i południowej Polski przyjechał do Lubawy, do miejsca, gdzie Mikołaj Kopernik podjął najważniejszą decyzję o tym, by zmienić sposób patrzenia naszego na świat. I być może gdyby nie Mikołaj Kopernik, być może tutaj gdyby nie był tutaj w Lubawie, to być może do tej pory nie byłoby lotów kosmicznych. W każdym razie jest to nasz wyjątkowy gość. Cieszę się, że znalazł chwilę czasu, żeby do Lubawy przyjechać i żeby spotkać się zarówno z uczniami szkoły podstawowej imienia Kopernika, z uczniami szkoły średniej, ze szkoły akademickiej, a także z seniorami i mieszkańcami Lubawy. Także dziękuję bardzo za to przyjęcie. W tym najważniejszym dla Lubawy miejscu, czyli sali sesyjnej Rady Miasta Lubawa. Ja za chwilę pokażę kilka zdjęć Terry'ego tutaj na ekranie, które są w internecie, a w tej chwili już chyba oddamy głos naszemu gościowi. Terry. Let's go, Terry. Dzień dobry, dziękuję, Robert. Now it's in English. So it's an honor to be here to speak with you today. What I really want to do is answer your questions. So I'll talk a little bit about my missions and then we can do question and answer. Pan Terry, witam Was serdecznie. Dobrze, już będę mówiła głośniej. Głośniej. Zaszczyt spotkać się tutaj z całą swoją społecznością. Głównym zadaniem będzie tłumaczenie, odpowiadanie na pytania. Tak. Przede wszystkim Q&A session, czyli odpowiadanie na pytania, także dzieciaczki są tu przygotowane. Terry powie kilka słów na temat swojej pracy, a następnie będziecie mogli zadawać pytania i będziemy wtedy rozmawiać. Także słuchajcie z uwagą. So, as Robert said, I had a chance to fly on the Space Shuttle Endeavour as a pilot. We finished building the space station, and then I flew on a Russian Soyuz for over 200 days. So I had 2 missions in space. Pan Terry miał 2 misje, spędził tam ponad 200 dni. Jego celem było dokończenie budowy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, czyli wywiezienie takiego modułu, który pozwolił dokończyć budowę tej stacji i potem na niej przebywać. Yeah.
And when I was a kid, I was your age, the first book I read was about Apollo, and I learned about the astronauts who went to the moon, and that's when I decided I wanted to be an astronaut, was reading a book as a kid. Kiedy byłem dzieckiem, przeczytałam książkę o słynnym astronaucie i wtedy postanowiłem, że ja też nim zostanę. But I didn't know how to do that. My parents weren't astronauts or anything. So when I was a teenager, I was 13, I read a book called The Right Stuff. It's a great book. I highly recommend it. And that talked about how the early astronauts became astronauts. So they became fighter pilots, test pilots, astronauts. Kiedy byłem nastolatkiem, przeczytałam już taką książkę związaną właśnie z tym, jak zostać astronautą. Bo rodzice nie byli astronautami. Tak, Rodzice nie byli astronautami, ale wtedy bardzo chciał nim zostać, więc najpierw został pilotem doświadczalnym. Jeśli nie wiecie, kto to pilot doświadczalny, to pamiętajcie, że to jest pilot, który testuje coś, co jeszcze może nie do końca polecieć. Więc odważny człowiek. I wtedy najpierw został pilotem takich samolotów odrzutowych testowanych dopiero przez Armię Stanów Zjednoczonych, a dopiero potem został astronautą. Testowany. So for me, reading was very important, and it still is today. I've written several books, so reading is a very important thing. Czytanie jest bardzo ważną rzeczą. Napisałem już kilka książek. So Nadal czytam. Yeah. So I had been an F-16 pilot and a test pilot for 10 years. I was a F-16 pilot for 10 years, and then I was at test pilot school as a student. Najpierw był pilotem samolotów F-16, takich samych jak polskie wojsko posiada. A potem został pilotem samolotów doświadczalnych i był w szkole, która uczyła właśnie takich pilotów samolotów doświadczalnych. And NASA said they were going to have a new class of astronauts. And so I wanted to apply to hopefully get accepted by NASA to be an astronaut. But I was still a student at test pilot school. I wtedy NASA poinformowała go, że chce stworzyć nową klasę dla nowych astronautów, nowej grupy astronautów. I on wtedy zdecydował się właśnie na to, żeby do nich zaaplikować, złożyć swoje podanie. And everybody at Edwards Air Force Base wanted to be astronauts. That's mostly why Air Force pilots become test pilots, is because they want to be an astronaut. Większość pilotów w Stanach Zjednoczonych, myśliwców, chce zostać astronautami. I oni tak naprawdę bardzo często najpierw zostają pilotami myśliwców, potem samolotów doświadczalnych i ta wąska grupa, która zostaje, aplikuje jako astronauci. Długa droga. But I was still young. I was still in school, and nobody thought that I would get selected because I didn't have any experience. I hadn't graduated. I was still in test pilot school. Nikt nie wierzył w moje siły, możliwości, ponieważ cały czas byłem w szkole. Nie skończyłem jeszcze tej szkoły, uczyłem się i nie wiedziałem, czy rzeczywiście podołam. So I decided to apply anyway. That was my dream. And as I went through the process, it took about a year. Everybody told me NASA will never select you. Proces aplikacyjny trwał bardzo długo i Nikt w niego nie wierzył, nikt w niego nie wierzył, ale się okazało, że jednak poszło dalej. So, long story short, I ended up getting selected. I was the youngest pilot at NASA for the Space Shuttle program. Był najmłodszym z wybranych wszystkich pilotów promów kosmicznych. So I learned an important lesson that I want to share. I love to tell it to adults, but especially for kids. And that is, don't tell yourself no. Dzieli się tą historią głównie ze swoim doświadczeniem życiowym, głównie właśnie z dziećmi i też z dorosłymi, ale dla dzieci ma taki przekaz, żeby nigdy nie mówić, nie rezygnować, nie poddawać się, mieć marzenia. No matter what the dream you have in life, if you want to be a doctor, if you want to run a business, whatever your dream is, don't tell yourself no. That's the first step to getting to your dream.
jeśli masz marzenie zostać lekarzem, kimkolwiek, tak? Nigdy nie przestawaj marzyć i dąż do tego, dąż do celu, dąż do tego, żeby tak się stało. So if you want to be, for example, a doctor, there's a lot of work you have to do. You have to go to school, get good grades, and so on. But that first step is the most important. Na przykład, jeśli chcesz zostać lekarzem, wiemy jaka jest ścieżka, że to trwa bardzo długo. Ale nie poddawaj się, tak? Dąż do tego, żeby to zrobić. So I'd like to talk about space and what it was like to fly a space shuttle and do spacewalks and float and look at the planet. But what I'd really like to do is have questions. I'm sure you guys have pytania. So, yeah. Ery bardzo by chciał opowiedzieć oczywiście Wam o lataniu promem kosmicznym, o wykonywaniu zdjęć w kosmosie, o spacerach w kosmosie, w kombinezonie na zewnątrz, ale najbardziej lubi, kiedy Wy zadajecie pytania. So ask me questions and I will answer about space. Who wants to go first? Raise your hand. Także zadawajcie Okay, right here. Yes. Yeah. How does it feel to be locked in such a small space for that amount of time? Amazing English, very good. So repeat the question. How does it feel to be locked in a space for such a long time? Jak to jest być zamkniętym w tak małej przestrzeni, tak długo? So I was worried. I was afraid that I would be not scared. I was afraid that I would not like being in a small area, but it was not a problem at all. Nie miał fobii, tak? Nie było to dla niego problemem, żeby przebywać w tak małej przestrzeni. The space station has probably 12 or 13 modules, and each one is the size of a small bus. Każdy moduł stacji kosmicznej, stacji kosmicznej ma 12-13 modułów. Każdy jest wielkości małego autobusiku. So you can go from one module to the next. You can go down to the Russian segment, which is very different. So it feels like you're going to different places, even though it's in one station. And the whole space station together is like an airliner. Można się przemieszczać z jednego modułu do drugiego, można przejść na przykład do rosyjskiego modułu. Przechodzenie generalnie powoduje, że człowiek czuje, że jest w pewnej przestrzeni większej. A całość jest mniej więcej jak bardzo duży samolot, taki pasażerski samolot. Yeah. Even though I was there for 200 days, it was not a problem. Nawet jak przebywałam tam 210 dni, tak? Nie było to dla mnie problemem. Okay, next question. So Next question. Yeah, in blue. When was your first space mission? My first space mission was in 2010. It was 2 weeks on the space shuttle, and we finished building the space station. And my second mission was in 2014 and 15, and I was there for over 6 months. Moja pierwsza misja, bo pytanie było, kiedy odbyła się pierwsza misja kosmiczna Eryko. Moja pierwsza misja to był rok 2010, 2 tygodnie, podczas której dokończyliśmy budowę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a kolejna misja to był rok 2014. Next question, in the back, the black shirt. How you feel like in space? What does it feel like in space? Yeah. It feels like you're falling, and it's because you're falling. Czujesz się cały czas spadał, przepraszam, i spadasz. So, if I drop my phone, Jeżeli upuszczę telefon, in 1 second it will hit the ground. w jednej sekundzie, tak? Uderzy And the space station is about 400 kilometers of height. Stacja kosmiczna jest około 400 km powyżej nad ziemią. Yeah, not January. There's not zero gravity. There's lots of gravity. It's about 90% of the gravity here. Czyli na stacji kosmicznej nie ma całkowitego stanu nieważkości. Jest tam około 90% tego przyciągania. So if I take the phone in space and drop it, and it'll fall almost the same distance in 1 second.
Więc jeśli upuszczę na stacji kosmicznej telefon, to on mniej więcej podobną drogę pokona tą sekundę. The difference is, Różnica polega na tym, for 1 second it falls a couple meters, it also goes forward 8 kilometers. że w tym samym czasie, kiedy spada tą 1 sekundę w dół, to jeszcze 8 km się przemieszcza, bo stacja kosmiczna w tym samym czasie strasznie pędzi dookoła. So we're going 8 kilometers every second, faster than Jacek drives in the woods. Czyli krótko mówiąc, poruszamy się wtedy w stacji kosmicznej 8 km szybciej niż ja, kiedy wiozłem dzisiaj tutaj daleko przez las. So in space, you're falling towards Earth and moving forward, and if you're at the exact right speed, that makes a curve, and that curve is the same shape as Gemma, Earth. Czyli tak naprawdę ten tor przemieszczania się nas razem z tą stacją kosmiczną ma taki kształt, takie zakrzywienie jak Ziemia. So I don't know in Poland if you have diving boards, but you can jump off the diving board and you can feel like you're in space for 1 second, and then you hit the water. Tutaj mówi, nie wiem, czy w Polsce mamy takie miejsca, w których skocznie, na których można sobie po prostu skoczyć i spaść do wody. Yeah, so it feels like you're falling. Yeah. Także uczucie w stacji kosmicznej to jest uczucie takiego cały czas, jakby takiego spadania. Okay. Next behind me. We need a girl in the blue. Yeah. Has space travel changed your perspective on life? Your English is so good. Everybody speaks English perfectly. Myślę, że nie musimy tłumaczyć temu gronu pytań zadawanych przez dzieci. Yeah. Są seniorzy też. Pytanie brzmiało zatem, jak misje kosmiczne zmieniły perspektywę patrzenia daleko na świat. It's funny, I made a movie called Cosmic Perspective about how your perspective changes from space. I think my perspective changed. Śmieszne, bo wtedy nakręcił film o tym, jak się zmienia perspektywa człowieka właśnie w kosmosie. It's hard to get too upset or angry or excited. When I looked at Earth, I realized that this planet has been here for a long time and it's going to be here for a long time. Nie czuję się w kosmosie ani złości, ani żadnych dziwnych, negatywnych emocji. Patrzy się na Ziemię, która jest tam od zawsze. Yeah. Oh yeah, that's the yeah. So it's just it gives you a bigger perspective that the small problems of daily life are not that big of a deal. To daje taką perspektywę, patrząc na Ziemię, że małe problemy na Ziemi są naprawdę małe. Small problem. So this is the cupola. This module is the module I installed on my first mission. To jest moduł kupola, to co widzicie na zdjęciu, te okienka, one są takie wystające w kosmos i to jest ten moduł, który instalował właśnie Terry. It's on the bottom of the station. On jest na dnie stacji. So when you look up, there's the Earth below. So you can see me. Kiedy patrzymy w to okno u góry, to widać po prostu Ziemię. Yeah. Okay, next question. The boy in the orange in the back. Yeah. Food for space, tasty or no? Food for space, George Robert. We have a. Czyli jedzenie dla kosmonautów, tak tłumacząc wprost, czy ono jest smaczne, czy też nie? Smaczne. Bardzo smaczne. Odpowiedź już znacie. It was not bad. Nie było złe. It's better here on Earth. We had a great dinner last night, but the food in space is not bad. Yeah. It was, some of it is just like military food. Część tego jedzenia to jak jedzenie wojskowe. They're little green bags of food. You open them up and it's the same food that soldiers eat. Zielone torebki, pozbawione wody, które trzeba otworzyć. Some of it is dehydrated. Część z nich jest pozbawiona wody. So you put it in a machine that fills it up with water. Wkłada się do maszyny, która ją udowadnia. To jedzenie. You wait about 10 minutes and it turns into meat or potatoes or
dried fruit, whatever. Czekamy 10 minut, po 10 minutach z tego czegoś w torebce robi się mięso, stek, ziemniaczki. When a new capsule comes up, you get fresh apples or oranges or carrots, but that's only every couple months. It doesn't happen often. Raz na kilka miesięcy przylatuje kapsuła na Międzynarodową Stację Kosmiczną i przywożą wtedy świeże owoce, różne inne ciekawe rzeczy. And then some of it is just bags that you buy at the grocery store. So chocolates or beef jerky. There's some food just from the grocery store. Część z tych paczek, które przylatują na Stację Kosmiczną, to są takie same rzeczy, jakie możemy kupić w naszym sklepie, czyli na przykład suszona wołowina, czekoladki i takie smakowe. So you're their English teacher? Wow. Good job. They're amazing. Excellent job. Yeah. Excellent Well, job. there are English teachers. Oh, you all, Yeah, you yeah. guys did a good Yeah. job. Yeah. Thank you. Okay. Who's next? In the blue, light blue. What was your family's reaction when you decided to go to space? Czyli jaka była reakcja twojej rodziny na decyzję o tym, że chce polecieć w kosmos? I have 2 kids, and on my last mission, they were teenagers. Ma 2 dzieci, które były nastolatkami w trakcie ostatniej misji. And on my first mission, they were young, 5 or 8. Podczas pierwszej misji one miały kilka lat, 5-6. So it's really hard on families. It's dangerous, and they're stuck on Earth while you get to go have your adventures in space. So it's tough for families. Jest to bardzo trudne dla rodziny, no bo jednak jest to niebezpieczne lecieć w kosmos. But on my second mission, I had 2 teenagers. Na drugiej misji już to moje dzieci to były nastolatki. So that was a good time for me to be gone from Earth for 6 months. Także to był dobry moment, żeby się uwolnić na te kilka miesięcy, 6 miesięcy. I think I see some soon-to-be teenagers here. Oh, yeah, I totally yeah. agree with you. Yeah. I have a teenager, so I... Yeah. It's the same in America. Yeah. Oczywiście Terry tutaj sobie żartuje, no nie myśli, no. Na pewno tęsknił. Did you miss your family? A lot, yeah. But we would do a video call. It was before Zoom, but we did like Zoom call, FaceTime every weekend. Czyli każdy weekend jednak będąc w trakcie misji wykonywali sobie takie wideo połączenia przy pomocy FaceTime'a czy Zooma, którego dzisiaj, czy niedawno używaliście na przykład podczas pandemii. Był taki niedobry. And I would ask my kids, how is school? Fine. What did you learn? Nothing. What did you do today? Nothing. Czyli takie typowe rozmowy ojca z dziećmi. Jak w szkole? Dobrze. Czy wszystko w porządku? Okej. Tak, nic nie dostałem, niczego się nie nauczyłem, tak? Identycznie jak u nas. So one day I was sitting with my daughter. This is a long answer, but one day I was sitting with my daughter on the couch watching basketball. Pewnego wieczoru siedziałem z córką, oglądałam mecz koszykówki. And it was 10 years ago. It was when LeBron James won his first championship. Yeah. And she stopped and she looked at me and she said, "Dad, why can't you be more like LeBron James?" Ona wstała i zapytała się, tato, nie możesz być bardziej jak LeBron James. So astronaut kids are not impressed by their astronaut father. They like other things more. Czyli dzieci astronautów nie są pod ogromnym wrażeniem, tak. Yeah. Tak, nie są aż tak dumne z rodziców. Yes. Okay. The girl next. Yes, you had a question. And a good shirt too. How long does it take to go to space? How long does it take to go to space? Jak długo zajmuje to, żeby polecieć w kosmos? So from launch until the engines cut off is about 8.5 minutes. Od momentu, kiedy zaczyna się start, do wygaszenia silników, które już wylatują w kosmos, mija tylko 8 minut. So you go from 0 to 25,000 kilometers an hour in a little over 8 minutes. Czyli to jest pokonanie dystansu w 8 minut 25 kilometrów. Like driving with Jensen. Wtedy żartuję, że podobnie szybko jechaliśmy tu do was. Yes. Yeah. Does time go by slow in space?
school? Yeah. Czy czas płynie wolniej, tak? W kosmosie. So that's a really good question. So we set our watches. We set our watches to GMT. Ustawiamy nasze zegarki na strefę czasową GMT, czyli Greenwich. Yeah. So here is GMT plus 2. In space, it's just GMT. Czyli u nas w Polsce mamy strefę czasową GMT plus 2 godziny, a w kosmosie mierzymy tak, jak jest GMT, czyli czasu Greenwich. You go around the Earth every 90 minutes. So you see a sunrise and a sunset every hour and a half. Czyli każde 90 minut, będąc na stacji kosmicznej, okrąglasz Ziemię. Czyli de facto widzisz wschody, zachody słońca w 90 minut. So that's why we have to keep, you can't set your time every 4 minutes to a new time zone, so you have to keep GMT. Nie możesz sobie co chwilkę przestawiać strefy czasowej, żeby być jakby na bieżąco z tym, co jest na Ziemi. Więc trzymasz się tego, że jesteś w strefie GMT. Yeah. Mimo, że na Ziemi widzisz wschody i zachody. But I'm not sure if you've had physics yet and learned about Einstein, but he had this theory of relativity. Nie jest pewien, czy już macie fizykę i czy uczyliście się o Einsteinie i jego teorii względności. Tak czy nie? Jeszcze nie. There's two theories. There's special and general relativity. And one of them depends on your speed, and the other one depends on your acceleration. And acceleration is the same thing as gravity. Są dwie teorie. Jedna opiera się na prędkości, a druga na przyspieszeniu. I przyspieszenie to jest to, co grawitacja. And after my mission, I talked to a NASA physicist, and he said that after 200 days in space, going fast, I aged 7 milliseconds less than everybody else on Earth. Czyli po powrocie przedyskutował to z fizykami i dokładnie określili, że postarzał się o 7 milisekund mniej, będąc na orbicie, niż gdyby był na Ziemi. To wynika z tej teorii względności. Będziecie się o niej uczyć, bardzo ciekawie. So if you go to space, you can stay younger. Więc jak latasz w kosmos, to będziesz dłużej młody. Yeah. Okay. Next, keep on in the green. What's the green? Yeah. Is it difficult to move in space? Is it difficult to move in space? Czy to jest trudne poruszać się w kosmosie? And I'm going to just do this until Robert or somebody tells me we're done. Yeah. For time. So is it difficult to move in space? In space, you move with your hands, not with your feet. W przestrzeni kosmicznej poruszasz się przy pomocy rąk, nie nóg. So there are these things called handrails. Tam są takie uchwyty. You can see it here. This thing right here, this blue thing, is a handrail. So you grab it, and that's how you move around, is with your arms and your hands. Czyli żeby się poruszać, łapiemy się tych uchwytów na stacji kosmicznej i przesuwamy się. You can carry things with your feet, so you can like hold something with your feet and move with your hands. A jak chcesz coś przenieść, to łapiesz to nogami, między swoje nogi, pociągasz się za uchwyt i w ten sposób przenosisz rzeczy. And you just push with the smallest force and you start moving away. Jeżeli czegoś dotkniesz, choćby z najmniejszą siłą, to już zaczyna sobie lecieć. So you have to move very slowly. Czyli trzeba się poruszać bardzo powoli. And there's a few weeks of learning, so your learning curve is very steep. So it's a couple weeks before you're really good at moving around. Kilka tygodni zajmuje nauczenie się poruszania na stacji kosmicznej, zanim zaczniesz to robić dobrze. It's a lot of fun, it's cool. Jest to dużo zabawy, jest bardzo fajne. Next question. The boy right there. Does that say Houston? No, okay, yeah. Because Terry is from Houston. Yeah? Terry is Houston. Yeah. It says Harry Potter. From Yeah. Harry Potter. My Koszulka. question. How you use toilet in space? How do you go to the bathroom in space? Yeah. Tak, jak się używa toalety w kosmosie? Very carefully. Bardzo ostrożnie. Bardzo ostrożnie. Yeah, so on Earth, we have gravity to make sure everything goes down.
Na Ziemi mamy grawitację, żeby wszystko leciało w dół. Yeah. In space, you don't have that, so we have fans. The air blows, and the air pushes everything in the right direction. Ponieważ na przestrzeni kosmicznej nie ma grawitacji, więc musimy używać takich ssących wentylatorów, żeby to, co miało spadać, poleciało. So we have a hose. Czyli We mamy have a rurę. can. The hose is for number one, as we say in America, and the can is for number two. Yeah. Czyli krótko mówiąc, Same in Polish. Yeah. żeby się wysiusiać, to mamy rurkę, a żeby zrobić kubkę, to mamy puszkę. Number one, number two, yes? Jedynka i dwójka. Same color. So the number two goes back to Earth, and it gets burned up in the atmosphere in a cargo ship. I dwójeczka jest pakowana z powrotem do lotu na Ziemię i płonie w takim transportowym module podczas wchodzenia w atmosferę. But we actually recycle urine to make water out of it. So Ale to, co wysiusiamy, musimy przetworzyć z powrotem, żeby odzyskać wodę. So this would cost probably $20,000, 80,000 zloty to launch into space. Czyli taka butelka, żeby ją wystrzelić w kosmos, ona kosztuje około 80 000 złotych. So it's really important to recycle water. Także jest to bardzo ważne, żeby odzyskać wodę. Even you breathe out water, comes out of your body, so there's humidity in the air, and we recycle that also. Nawet wilgoć, którą wydychamy, ponieważ jesteśmy na stacji kosmicznej, przez specjalne pochłaniacze odzyskujemy z powrotem. Good question. Who's else? Bardzo The dobre back pytanie. there's the boy with the orange shirt. What food for cosmonauts your favorite? Which cosmonaut is my favorite? Yes. In Paposku? Który kosmonauta jest moim ulubionym? Lubini. Now, what food for cosmonauts your favorite? A, które jedzenie dla kosmonautów było twoim ulubionym? What was the favorite astronaut food? Yeah. What was smash? Same smash. I like chocolate. So they had like a chocolate cake. I really like shrimp cocktail. Crevetti. Tak, koktajl z krewetek, bardzo lubię czekoladę. Everybody loves, all astronauts love shrimp cocktail because it's very spicy. Horseradish, there's like a horseradish sauce. Tak. Yeah. Czyli wszyscy astronauci lubią koktajl z krewetek, bo jest pikantny, tak jak na przykład w Polsce chrzan party. There was a lot of good food, yeah, but probably the shrimp cocktail and chocolate cake. Jest dużo dobrego jedzenia w kosmosie, ale właśnie te czekoladki i koktajl z krewetek były najlepsze. Next question. Ja jedną informację mam dla Was. Jeżeli zobaczycie w mediach za miesiąc, za pół roku, że Terry znowu przyjechał do Polski, to przyjechał po to, żeby być może za rok albo półtora pokazać taką rzecz o jedzeniu w kosmosie. Więcej nie mogę powiedzieć. Nie mogę powiedzieć. This is Second secret. Cosmic secret. Yeah. Because he's disclosing the fact that probably within a month of year you will be showing something about food in space. Yeah. We also Do you do this? Okay, yes. How old were you when you become an astronaut? How old Ile was Ile miałeś lat, jak zostałeś astronautą? I'm doing math. 32. 32. Yeah. It was a couple years ago. Ale przypomnę, sorry Terry, I will repeat. Przypomnę, że Terry był najmłodszym pilotem doświadczonym, później najmłodszym pilotem promów kosmicznych. The boy in the white shirt. Yeah. Have you ever passed out because of G-forces? Czy kiedykolwiek straciłeś przytomność z powodu przeciążeń? So I have not. Thank God. In the F-16, when it turns, you can go up to 9 G-forces.
Nigdy mu się to nie zdarzyło, natomiast on jako pilot F-16, czyli myśliwców wojskowych, bojowych, przekraczał przeciążenia 9G. When you're in an F-16 like this, it pushes you down, so it pulls the blood out of your head, out of your brain. To jest takie uczucie, że kiedy się jest w tym przeciążeniu 9G w samolocie F-16, to cała krew z głowy spływa w dół. So you really have to be physically fit because you have to squeeze your stomach and your legs to push the blood back up into your head. Czyli trzeba być silnym, trzeba być w świetnej kondycji, bo trzeba ścisnąć żołądek, brzuch, mięśnie, żeby ta krew nie odpłynęła całkowicie z głowy, bo wtedy się traci przytomność. Czy mu się to zdarzyło, Jacek? Zdarzyło mu się kiedyś? Nie, nigdy mu się to nie zdarzyło. Terry prywatnie mi tutaj powiedział, że on dochodził prawie do 10G. In a rocket, when you launch, you're on your back, so the forces are this way, not this way. Czyli w rakiecie kosmicznej, kiedy startujemy, kiedy jest przeciążenie, startuje się w tej pozycji leżącej jakby, tak? I ta siła działa w ten sposób. Na So plecy. it's a different problem. It doesn't pull the blood out of your head, but it's really hard to breathe. Także to nie pcha krwi z głowy w dół, ale jest bardzo ciężko oddychać, bo jest się przyciśnięty. So we do training in a centrifuge, both for fighter jets and also for space. Także to jest zupełnie inaczej pomiędzy lataniem samolotem F-16 a startem w kosmos. And for space, the problem with space also is that it's 8.5 minutes. So in an F-16, you only turn for a few seconds, but in a rocket, you have to push your chest out just to be able to breathe. Także różnica technicznie polega na tym, że jeżeli lecimy samolotem F-16, to przeciążenie trwa kilka sekund, a kiedy startujemy w kosmos, musimy próbować oddychać i wytrzymać przez 8 minut, zanim lecimy na te 25 km. So rockets only go to 3Gs, maybe 4Gs. Także rakiety mają przeciążenie maksymalnie 3-4G. But it's like laying on your back with 3 of your best friends on top of you. Ale to jest takie uczucie, jakby się leżało przez te 8 minut na plecach z 3-4 przyjaciółmi na sobie. Good question. For several minutes. Yes, the girl. Yeah. What awards did you receive? What emails? What awards did you receive? Jakie nagrody? What awards did you receive? Jakie nagrody otrzymałeś? I've been doing this for many years and nobody has ever asked me that question. That's a good question. Robię to przez tyle lat, a jeszcze nikt mnie o to nie zapytał. Najwyższe amerykańskie wyróżnienie ma. You get medals from the Air Force and NASA after a space mission, but you know the most important award I've ever gotten was from Harvard Business School. I got the annual alumni award. Oczywiście po misji dostaje się medale wojskowe, ale najważniejszą dla mnie nagrodą było wyróżnienie, które dostałem na Harvard Business School jako absolwent roku. Good question. We have more time. Who's in the blue? Yeah. And then we'll go to the back. Which your favorite football and basketball Players? Teams. My favorite sport teams. Jakie są jego piłkarskie i koszykarskie najbardziej ulubione drużyny? Okay, so basketball, I like the Houston Rockets because I'm from Houston. Jeśli chodzi o koszykówkę, to lubię Houston Rockets, bo mieszka w Houston. Oczywiście. Football is two kinds of football. There's American football and European football. Jeśli chodzi o piłkę, to są dwa rodzaje piłki. Amerykański futbol i nasz piłkę nożną. Yeah. So I like the Baltimore, I'm from Baltimore, Maryland, so I like the Baltimore Ravens football team. Więc on, ponieważ urodził się w Baltimore, no to lubi drużynę z Baltimore. I don't know about European football except for there's a TV show called Wrexham, which is about a fourth division league, small. Jeśli chodzi o piłkę nożną, taką jaką my mamy w Polsce, to on nie zna specjalnie drużyn, znają bardziej z takiego telewizyjnego show, gdzie tam się pokazują ludzie z czwartej ligi. Yeah. So, but at Harvard one time I had dinner with Alex Ferguson. Ale na Harvardzie miałem bardzo ciekawe spotkanie, kolację z Alexem Fergusonem.
Dla fanów tutaj na sali to wiedzą, kto to jest Alex. So the Vicky Good, she said, Terry, you get to have dinner with Sir Alex Ferguson. Nasza taka opiekunka, myśmy razem studiowali z Terrym, ona mówi do Terry'ego, słuchaj, jest możliwość spotkania się z Alexem Fergusonem. And I said, great. Who's Alex Ferguson? Terry odpowiedział, super, ale kto to jest Alex Ferguson? Who is Alex Ferguson? I to tłumaczy, jak bardzo zna się na piłce nożnej naszej. He was a really, really cool guy, very down to earth, but he's Scottish, so I only understood 50% of what he said. To był bardzo, okazało się, że Alex Ferguson to jest bardzo miły gość. Po prostu taki jak każdy z nas. Ale ponieważ jest Szkotem, no to Terry zrozumiał góra 50% tego. But, so I guess Manchester United. Yeah. Więc generalnie, jeśli miałbym kogoś wskazać, to Manchester United. But you didn't ask about baseball. That's my favorite sport. It's the Houston Astros and Baltimore Orioles. Nie zapytaliście o baseball, bo to jest jego ulubiony sport, więc tutaj jeśli chodzi o to, to podał drużynę z Baltimore i z Houston. Okay, somebody from the back. Yes, with the gray shirt. Yeah. Ostatnie 3 pytania, także... How did you feel when you knew you were leaving your loved ones on Earth? Jak się czułeś, kiedy zostawiałeś swoich ukochanych rodzinie na ziemi? It was tough. To było ciężkie. Because I was what's called a family escort. I was a young astronaut assigned to be with the families of the Space Shuttle Columbia. Więc no, kiedy rodzina mnie zawsze odprowadzała, no to byłem młodym astronautą i generalnie no, było mi trudno. And that shuttle crashed and the astronauts all died. I pamiętacie przypadek, że prom kosmiczny no, niestety wziął i się rozbił i zginęli wszyscy. So it was tough. Także było to trudne. Yeah. Okay. In the back right. Yeah. Why did you leave NASA? Why did I leave NASA? Dlaczego odszedłeś z NASA? So I had been an astronaut for 16 years, and I had done everything you could do. I had been a shuttle pilot and a station commander. Byłem w NASA przez 16 lat i w zasadzie osiągnąłem tam wszystko, co mogłem osiągnąć, bo byłem pilotem doświadczonym i byłem pilotem promu kosmicznego. There were other things I wanted to do in life. I wanted to write some books, and I'm an entrepreneur, so I wanted to work in business. Ale były też rzeczy, które chciałem robić w życiu. Chciałem być biznesmenem, chciałem napisać książki. So it was the right time for me. After my first flight, I wanted to fly again. I wanted to stay at NASA. But after my second flight in 16 years, it was time. Na początku oczywiście po pierwszym locie myślałem tylko o tym kolejnym, tak? Ale już później uznał, że to już jest czas na niego. Uznał. 16 lat. Boston. The girl in the blue shirt. Yeah. What is the most during space mission? What did I miss the most while I was in space? What did I miss from Earth while I was in space? Okay. So, repeat maybe in Polish? Czego brakowało? Za czym tęskniłem? Yeah. When I was in space, I met my family. I missed my family and friends. I was busy, and I loved looking at the Earth and filming. I made an IMAX movie while I was in space. Jak byłem w kosmosie, to generalnie byłem dosyć mocno zajęty. Robiłem filmy, zdjęcia, także no, oczywiście myślałem też o swoich najbliższych. So I didn't miss it too much. My mentality was, I'm going to enjoy space while I'm here because I have the rest of my life on Earth. Także generalnie nie tęskniłem za bardzo, bo byłem zajęty, ale oczywiście wiedziałem, że moje życie jest na Ziemi, także tam wrócę. So what we say is it's good to be in the moment. You know, enjoy what you're doing now and don't always wish for the future. Tak, także trzeba umieć się cieszyć chwilą i no, być z tego zadowolonym. Okay. Yes, on the line. Yes. Ściąga.
Spokojnie, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. A teraz się nie obrazi, bo jest moim kolegą. Have you seen Milky Way? Have you ever seen Milky Way? Czy widziałeś kiedykolwiek drogę mleczną? I could talk for an hour and a half showing pictures. Mogę gadać o tym 1,5 godziny, pokazując zdjęcia. Do I have any space pictures there? Yeah. So, if you turn the lights off, just like in your house here in Poland, if you look out the window at night, you won't see any stars because the lights are on and they reflect on the glass. To jest tak jak na Ziemi. Jeżeli nie wyłączymy świateł, no to krótko mówiąc nie widzimy za wiele gwiazd, bo jest po prostu światło. But if you turn all the lights off inside the house and you don't have any lights on outside the house, Ale jeśli wyłączymy światło i na zewnątrz domu nie ma światła, you can see stars and stuff. możesz wtedy zobaczyć wiele gwiazd. But from space, there's no clouds, there's no air, there's no light pollution at all. Ale w kosmosie dodatkowo nie ma żadnego żadnych chmur, żadnych nic nie przeszkadza. You can see, this is okay. You can see some stars there, but if you just look up, you can see billions and billions of stars. So yes, you can see the Milky Way. Ale jak jesteś w kosmosie, to można zobaczyć miliardy, biliony gwiazd. But I know the basic constellations. Last night we were looking at constellations, and I know them. But in space, I never once recognized any constellations because there's so many stars. No, tak się zupełnie składa, że myśmy wczoraj z Terem brali salę, staliśmy w nocy w stawie, to ma dodatek ode mnie, i oglądaliśmy gwiazdy. I on nazywał te konstelacje, ale jak jest w kosmosie, to ich nie nazywa, nie obserwuje ich konkretnie. Za dużo ich tam jest, tak. Okay, yes, NASA. Yes, So Terry, I have so many questions that I would like to ask you, but there is one that comes from my extreme curiosity about how it's going to be in space, and tell me how it's like to be out there surrounded by this endless void of space. Is it heavy? So is the pressure so big as they say? That's a really profound question. Ja skrócę, może kolega tutaj ma bardzo dużo pytań, na szczęście dostał jedno. Zadał pytanie, jak trudne jest to, że mówiąc najprościej, jest się w kosmosie, który jest nieskończony. Ta presja tej nieskończoności, jak to na niego działa. So some astronauts come back from space and they think there's so huge universe and we're such a small thing that we're meaningless, we're insignificant. I understand. Good. Go ahead. So for me, No. Well, I know, but for everybody. Do you want to say that? Yeah. Some astronauts come back and think the universe is so big that we're just... Astronauci wracają i sądzą, że ten wszechświat jest tak ogromny, tak? They feel like we're meaningless and insignificant. Że są bardzo maleńcy, nieznaczący. Mali. But I had the opposite feeling. I think that, we're not meaningless at all. And our planet is really beautiful. There's this giant blackness everywhere, and then there's this beautiful blue planet. Ale z jego perspektywy tak naprawdę nie jesteśmy wcale nic nieznaczący. Żyjemy na planecie Ziemia, która jest najpiękniejsza. Ma niesamowity kolor. Niebieski. So I also realized that there's no planet B, there's only planet A. We only have Earth, and there's no other planet that we know of that people can live on. Jak na obecną chwilę, to mamy tą jedną Ziemię. I nie ma planety A i B. Mamy tą jedną Ziemię, na której możemy żyć. Yeah. By the way, this picture, there you go. There's the other one was the aurora, the northern lights, the last one. Zorza polarna. Yeah. So the sun sends off radiation. Czyli Słońce wysyła promieniowanie. It gets captured by the Earth's magnetic field. Ono jest przechwytywane przez ziemskie pole magnetyczne. And these are the northern lights. I to są właśnie efekty pod tytułem zorza polarna. And you can see Earth because of the moon. The moon, there's no sun, this is nighttime, there's no sun. The moon is what's shining down on To jest zdjęcie robione w nocy, więc jakby nie ma światła, ale odbija się przez księżyc.
And this is Ireland and the United Kingdom, and there's Manchester United. Widzimy tu na zdjęciu właśnie Irlandię, Wielką Brytanię Go to the next i one. Manchester. So this picture, That was Terry, not Darth Vader. yeah, that one right there, yeah. This is the Bahamas and Florida. And To są wyspy Bahama i Floryda i Kuba. look up top. Spójrzcie na górę. See that little thin blue line? Widzicie tą cienką linię na granicy Ziemi i Czerni? That blue line is our atmosphere. To jest właśnie ta cienka linia, to jest nasza atmosfera. And look how thin it is. Jaka ona jest cieniutka. Every human being that's ever existed is from that little thin blue line. Każde życie na Ziemi jest pochodzi z tej cieniutkiej niebieskiej linii. Yeah. And there's only planet A, there's no planet B. This is where I launched from. The Kennedy Space Center is over there. Tutaj startowałem z And then my house is across the Gulf of Mexico. There's Disney World is right here. Has anybody been at Disney World? Tam jest Disney World. Yeah. Okay. In the striped shirt. Yeah. I've heard about muscle atrophy in space. Is it true? And if so, how do you exercise to prevent it? To prevent your muscles and your bones from getting weak. Czyli co trzeba robić w kosmosie, żeby utrzymać formę tak schwycając? Yeah, that's really, really important. So To jest bardzo, bardzo ważne. NASA gives us 2.5 hours of exercise every day. NASA każe nam wykonywać 2,5 godziny ćwiczeń każdego dnia. We have a treadmill that you run on. Także mamy specjalny pas, po którym biegamy bieżnie. Yeah, and it has a harness that pulls you down, so you can actually walk with this thing pulling you Czyli down. mamy najpierw takie obciążniki, które nas przyciskają do tej bieżni, żebyśmy mogli w ogóle się utrzymać. We have a bike. It doesn't have a seat. Mamy rower, który nie ma siedzenia. So you clip your feet in like a road bike and you just pedal. Czyli wkłada się w uprząż stopy i krótko mówiąc się pedaluje. And then there's a weightlifting machine, so you can do bench press, you can do squats. Czyli mamy jeszcze taką siłownię, na której krótko mówiąc robimy przysiady, podciągania, wypychamy ciężar. Yeah, so I did at my exercise every day for 200 days. Czyli musiałem wykonywać te ćwiczenia 2,5 godziny przez 200 dni. And I lost 0% my bone density. I nie straciłem ani, krótko mówiąc, jego kości nie straciły gęstości nawet o nic, 0%. Tak? Okay, there's a girl over here in the striped shirt. Yeah. How does it feel like when you come back to Earth after a long time in space? Yeah. How does it feel when you come back? Jak się tutaj czujesz, kiedy wracasz? It's funny. President Obama asked me that when I was at the White House. Prezydent Obama zadał to pytanie. Yeah. Wiem. So it feels two things. It feels heavy. You're like, Czuje się ciężko yeah, and dizzy, very dizzy. i kręci się w głowie. So if you close your eyes and we spin you around for 30 seconds and you're like, whoa, that's what it feels like. To takie uczucie, jakbyś kręcił się po prostu na karuzeli 30 sekund. Okay, yes, with the glasses, yeah. Did you feel excited when you had a chance to visit the space? I was very excited. I wanted, ever since I was 5 years old, my really passionate dream was to be an astronaut. So I was very, very excited. Byłem podekscytowany, będąc w stacji kosmicznej. Zawsze o tym marzyłem, więc tak. Ponieważ mamy w planie dalsze wydarzenia, to już było ostatnie pytanie. Jedno pytanie chcę zadać osoba dorosła. Tak, przepraszam. David, skąd znasz polski? To raz. Powiedz mi, że rozumiesz po polsku How troszkę. come you know Polish? I drugie pytanie, czy znasz naszego doktora Sławoja Uznańskiego? Co myślisz o nim, jeżeli znasz go? Sławoj Uznański. Sławosz, przepraszam, Sławosz. Słyszałeś może? I don't know him, but I know he's launching next year. My friends work at Axiom, so yeah, you'll have a Polish astronaut again next year. Nie zna go osobiście, ale wie, że on jest kandydatem do tego, żeby polecieć w kosmos i prawdopodobnie w przyszłym roku to się stanie.
So I used to live in Germany, so I learned some German. I went to college in France. I speak French. And I had to learn Russian to be an astronaut. So Musiałam uczyć się rosyjskiego, tak, żeby zostać astronautą. Polish is a mix of Russian and German. Mieszanką wszystkiego. I love it though. It's very cool. Your letters are crazy. The Polish letters are difficult. Yeah. Yeah, it's very difficult. How are we doing on time? How are we doing? Teraz sobie dużo żartował ze mnie, że jeżdżę za szybko, ale ja powiem tylko tak. Przez całą drogę, i tobie również kierowca pana dyrektora z telewizji polskiej, przez całą drogę Terry odczytuje wszystkie nazwy na znakach drogowych. W szczególności te trudne. Nazwy miejscowości. Także tak uczy się również polskiego. The names of the cities, towns, etc. By reading them during the drive. Yeah, I'm like a 3-year-old. Yeah. So one more thing. I want to say one more thing. I like math and science, and that's important. But I also like. There's two halves of your brain. I also like writing and foreign languages. Ale z drugiej strony lubię też pisanie i w innych językach. So in college I studied math and also French, which was really unusual, very weird. Czyli w koledżu uczył się zarówno matematyki, jak i francuskiego. And I went to college in France, and I was an exchange student in Finland. So I traveled overseas a lot. Wyjeżdżałem często też na wymianę i tam też. And that's why. Do Francji tam też musiałem mówić, uczyć się tego języka, mówić w tym języku. Yeah. Honestly, that's why I was selected to be an astronaut. There are hundreds of test Dlatego pilots. zostałam wybrany właśnie, że potrafię mówić w kilku językach. There's hundreds of test pilots who are smarter than me and better looking than me. Wielu mądrzejszych ode mnie, przystojniejszych, tak? Też tak powiem. Ale to ja zostałem wybrany. Because the space program is international, just my interest in language really stood out. That's what made, I think, te języki spowodowały to, że dostałem się, tak? And that's true today in business. Jacek and I met at Harvard Business School. If you want to do anything in the world today, you really need English or even other languages. It's bardzo ważne, żeby uczyć się języka, przede wszystkim języka angielskiego, który jest po prostu już takim niezbędnym językiem do tego, żeby porozumieć się wszędzie, na całym świecie. So you're Polish cosmonaut or astronaut next year, all day, every day, everything he does is in English. Really complicated English. Czyli w przyszłym roku kolejny nasz polski kosmonauta, tak naprawdę astronauta, będzie robił wszystko w języku angielskim. Yeah, so he couldn't do that without foreign language. Can I add one thing about the language for them? Yeah. Chciałem dodać wam jedną rzecz. Ja z tym studiowałem na Harvardzie w Bostonie, ale żeby nauczyć się języka angielskiego, mój kuzyn, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, powiedział mi: będziesz umiał język angielski, naprawdę, kiedy będziesz miał pierwszy sen po angielsku. I tego wam życzę, żeby się wam zdarzył. Do you like Chopin? Yeah. Why? So on my first flight, the space shuttle flight, my commander, George Zemka, is Polish, or he's American, but his parents were Polish. And so afterwards, he flew a little Chopin music in space, and then you can tell the story. Afterwards, we came back, and our friend Adam Ustinovich made a film of Chopin with the video that we took in space. Chopin in space, yeah. Pytanie było, czy lubi Chopina. On miał dowódcę, to jest Amerykanin polskiego pochodzenia, który miał ze sobą George Zamka. On miał ze sobą muzykę Chopina. I oprócz tego, kiedy Terry wrócił, powstał film właśnie z muzyką Chopina o kosmosie. Mam dla Was niespodziankę. Adam Ustynowicz powiedział, że przekaże do szkoły tutaj w Lubawie i w Warszawie, tam gdzie będziemy mieć jutro spotkanie, płytę z tym filmem i zachęcam Was do obejrzenia. Ja muszę tutaj dodać coś od siebie. Macie wielkie szczęście, że
dyrektor Szaj przywiózł Wam jednego z najbardziej utytułowanych astronautów na świecie. Jest około 50 astronautów w Stanach Zjednoczonych. On jest jednym z tych najbardziej doświadczonych, który wiele razy był w kosmosie. On nie tylko świetnie opowiada o kosmosie, ale on robił świetne rzeczy. I ja, ponieważ jeżdżę z nim, teraz zaczynamy tour po Polsce, jesteście pierwszą szkołą, w której jesteśmy i którą w ogóle? No tylko z 2 szkołami mamy. I tylko jedną z 2 w całej Polsce. A jedziemy i do Krakowa, i do Warszawy. Lubawa okazała się najważniejsza. I told Terry about how important and how lucky we are that Robert brings you here, because you are only in 2 schools in Poland, and one of them is in Lubawa. How cool. How cool is that? Dziękuję, it's very cool. Yeah, thank you guys. Byliście świetni, a od siebie dodam naprawdę, powiem szczerze, jestem zbudowany, jesteście absolutnie kandydatami na przyszłych astronautów. Terry, I told them that they were great and they are good candidates for future astronauts. Your English is amazing. It was really great. Good job to your teachers. We'll do a photo, do a selfie. Yeah. Yeah. Is that good? Wait, be careful. Uśmiechnijcie się, coś tam zróbcie. Zróbcie z tyłu taki background jakiś, słuchajcie, podnieście ręce dla Terego, czy coś, tak pomachajcie, o, będzie fajnie. Jeszcze. Tylko Mikołaj nie zasłaniaj. Nie, dobra. Ja nie widzę z waszej strony. Machajcie wszyscy! Mocniej! Słuchajcie, jedno takie zdjęcie będziecie mieć. Terry, take him. Okay, thank you so much. Here we go. Direct.